wieczór Państwu, Jacek Borówek, Nordic Ticket and Live, bardzo na żywo ze studia wyjazdowego. Chciałem powiedzieć z Warszawy, ale nie, Ołtarzew, dokładnie Ołtarzew, miejscowość niedaleko Ożarowa Mazowieckiego. Drodzy Państwo, jesteśmy tutaj tak naprawdę od samego rana w ramach bardzo ważnego, bardzo ciekawego i wielowątkowego wydarzenia, 9. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej zatytułowanej Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym. Organizowane jest to wydarzenie przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Tutaj za mną widzicie Państwo znak rozpoznawczy Lotniczego Pogotowia. Zanim, drodzy Państwo, przedstawię osobę, która siedzi obok mnie, to w 2 dosłownie zdaniach to, co dzisiaj miało miejsce, Państwu chciałbym przytoczyć. Cały program wydarzenia, oczywiście wszystkie informacje, kto występował dzisiaj, kto mówił do nas o zdrowiu psychicznym, o perspektywie neuropsychologicznej, o mózgu w stresie, o znaczeniu komunikacji, o specyfice komunikacji z chorym i z jego rodziną, o agresywnym pacjencie, o ryzyku związanym z przyjmowaniem leków psychotropowych w pracy ratownika medycznego i o wielu innych ciekawych kwestiach mówili do nas fantastyczni prelegenci. Komitet naukowy, jego przewodniczącym jest doktor nauk o zdrowiu pan Marcin Podgórski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Organizatorem, jak już wspomniałem, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jest. Mamy całą rzeszę partnerów, patronat honorowy, pani Izabela Leszczyna, minister zdrowia i pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Jerzy Robert Ładny, konsultant krajowy do spraw medycyny ratunkowej, również swoim patronem objął to wydarzenie. I patronat medialny to Emergency Medical Service, medexpress.pl, ratownicy24, redakcja na ratunek, pozdrawiam najserdeczniej, politykazdrowotna.com, ProHospital Blog, pan pielęgniarka, ratownictwo medyczne łączy nas wspólna pasja i redakcja NT-Live, za co jestem bardzo wdzięczny, że właśnie organizatorzy tego przedsięwzięcia zaprosili naszą redakcję do rozmowy o wsparciu, do rozmowy o tym, żebyśmy również byli takim skromnym, ale jednak partnerem tego wydarzenia. Drodzy Państwo, ale właśnie komitet organizacyjny, jemu przewodzi pani rzecznik prasowa Justyna Suchacka, która jest ze mną dzisiaj i z Państwem razem przy tej skromnej rozmowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Drodzy Państwo, to jest niesamowita sprawa, bo w końcu mogę się z Justyną, mogę tak powiedzieć, my się trochę tak znamy i sobie tam tak mówimy trochę po imieniu, ale ja się bardzo cieszę, że w końcu udało mi się tak siebie trochę namówić do tej rozmowy, bo zawsze to Ty jesteś w tej roli rzecznika prasowego, pilnujesz dobrego imienia LPR-u, bierzesz na klatę ten cały młyn dziennikarsko-prasowy, a dzisiaj wpadłaś w moje redakcyjne ręce, ale mam z tego powodu wielką frajdę. Dziękuję bardzo. Cieszę się, dziękuję za zaproszenie i dziękuję Tobie i całej redakcji za przyjęcie naszego zaproszenia i objęcie patronatem medialnym naszej konferencji. To duża rzecz dla nas. Jestem, drodzy Państwo, przekonany, że zarówno moja osoba, sekretarz redakcji, wszyscy nasi reporterzy z tego są powodu bardzo zadowoleni i bardzo dziękuję za ten dowód takiego zaufania, bo to jest ogromnie dla mnie ważne, że właśnie LPR i Twoja osoba, pan dyrektor i cała ekipa tak przyjaźnie na nas patrzycie. Jak najbardziej, mam nadzieję, że to nie pierwsze, ale nie ostatnia nasza współpraca przy okazji tego wydarzenia. No bo właśnie, 9. wydarzenie, czyli już to jest tak naprawdę za chwilkę 10. Co się musiało wydarzyć, że powstała pierwsza edycja i w jakich okolicznościach to powstawało, bo myślę, że jest wielu widzów i słuchaczy, którzy mogą nie pamiętać nawet pierwszego czy drugiego wydarzenia. Tak, ta konferencja ma już długą historię, bo 11 lat temu odbyła się pierwsza edycja. Nomen omen również tutaj w Ołtarzewie wróciliśmy do tego miejsca. Już wtedy, te kilkanaście lat temu, ten problem został zauważony przez ówczesnego dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, pana profesora Roberta Gałązkowskiego. Ta sfera psychologiczna, psychiczna nie jest tak dostrzegana w środowisku ratownictwa medycznego. Kiedyś, chyba mogę to powiedzieć,
było to postrzegane jako niejaki wstyd zgłosić się z problemem, czy powiedzieć o swoim problemie. Wydaje mi się, że teraz na przestrzeni lat to już się trochę zmieniło. Inaczej podchodzimy do tych swoich odczuć, do tego, co w głowie, jak myślimy, jak się czujemy. Natomiast nadal jest to temat warty rozmowy, wymagający wręcz rozmowy. Od lat zapraszamy do udziału w tej konferencji osoby pracujące w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, poczynając od właśnie zespołów wyjazdowych czy wylotowych, od ratowników medycznych, pielęgniarzy, lekarzy, dyspozytorów medycznych, ale kończąc również na kadrze kierowniczej, od której to w dużej mierze zależą losy tego właśnie podległego personelu, który na co dzień ma do czynienia z pacjentem, z czyjąś tragedią, z czyimś bólem. Ja mogę to powiedzieć nawet na przykładzie własnego doświadczenia. Nie jestem pracownikiem medycznym, nie jeżdżę na karetce, nie latam w śmigłowcu, ale sam fakt czytania różnego rodzaju raportów, słuchania relacji z poszczególnych misji naszych załóg przez tyle lat powoduje, że ja też nie przechodzę obok tego obojętnie. Ktoś, kto nie jest związany ze środowiskiem ratownictwa medycznego, z ratownictwem medycznym, o wypadkach, o urazach, których doznały różne osoby, może przeczytać w gazecie czy w internecie, ale to są sporadyczne informacje, tak? One nie są regularne. Natomiast zajmując się tym w pracy, ci ludzie mają do czynienia właśnie z tą traumą, z tą ludzką tragedią na co dzień. Nikt z nas nie jest z żelaza. My wszyscy mamy emocje, oni również. To nie jest tak, że przechodzą nad tym do porządku dziennego, że te największe tragedie, sytuacje, jak zazwyczaj podkreślają, dotyczące dzieci, nie odbijają się właśnie na ich psychice. Dlatego właśnie te konferencje, dlatego rozmowy z wybitnymi ekspertami, praktykami i naukowcami, którzy dzielą się z nami różnego rodzaju wynikami badań, ze swoim doświadczeniem. Taki bardzo szeroki spektrum naukowców Bardzo. I specjalistów, bo i akademicy, i praktykujący. I dzisiaj wykład, gdzie był pan profesor, były policjant, i pan doktor również były policjant zajmujący się bezpieczeństwem i pokazywali nam wiele rzeczy. Bardzo różnorodne towarzystwo, Tak, bym chcemy powiedział. na ten temat spojrzeć jakby z każdej strony, oczami również załóg, również ratowników medycznych, bo i takie wystąpienia w historii tej konferencji się zdarzały. I 9. raz, czy widzisz jakąś różnicę między pierwszą konferencją a dzisiejszą w naszym środowisku, jeśli chodzi o kwestię rozumienia tego tematu, że to wsparcie psychologiczne, tak jak pięknie powiedziałaś, że no nie jesteśmy z betonu, ze stali, te emocje nie spływają nas jakoś tak bardzo. Czy zauważasz jakiś taki powiew optymizmu? Tak, przede wszystkim wydaje mi się, że unaoczniliśmy ten problem. Te kilkanaście lat temu Lotnicze Pogotowie Ratunkowe było naprawdę wyjątkiem na mapie polskiego państwowego systemu ratownictwa medycznego, gdzie funkcjonował zespół wsparcia psychologicznego. Teraz wygląda to już trochę lepiej. Teraz nieco chętniej ludzie, którzy potrzebują tej pomocy, potrafią o tę pomoc prosić. I myślę, że to jest największa wartość dodana tego wydarzenia. Dzisiaj pan, który jest i ratownikiem medycznym, ale również oficerem chorąży, tak, pan Tomasz Paprocki, opowiadał o wielu takich procedurach, sposobach, możliwościach zaczerpniętych z obszarów wojskowych, które można ze powodzeniem implementować do środowiska ratownictwa medycznego, do cywilnych służb. Przytoczył LPR, przytoczył Lotnicze Pogotowie Ratunkowe jako instytucję, która wplata z dużym zaangażowaniem dobre praktyki, dobre rozwiązania. Czy dostajecie od swoich załogantów, współpracowników taki konkretny feedback? Tak, panie dyrektorze, działa to, tak, panie rzecznik, to, co było na kursie, na szkolenie, to rzeczywiście funkcjonuje, tak żeby dać dowód
tego, że to zaangażowanie przynosi jakiś dobry efekt, taki realny w pracy z pacjentami? Nie mogę tutaj wchodzić w szczegóły, bo prawda jest taka, że ich nie znam. Nasz zespół wsparcia psychologicznego pracuje z naszymi załogami, jest do dyspozycji naszych załóg, natomiast oczywiście nie dzieli się z nami jakby zakresem Jasne. swojej pracy. To, co w ostatnim czasie zostało u nas wprowadzone, to ubogaciliśmy takie autorskie szkolenia medyczne prowadzone w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym przez nasz dział szkoleń medycznych, które wzbogaciliśmy o ćwiczenie takich trudnych scenek, bardzo urealnionych. Wykorzystujemy do tego profesjonalnych aktorów, którzy naprawdę odgrywają swoje role wyśmienicie i odgrywamy tam scenki z życia wzięte, niestety z życia wzięte. One wyglądają jakbyśmy kręcili film, ale ten scenariusz zaczerpnęliśmy z realnych misji. To na pewno pomaga naszym załogom wypracować sobie pewne schematy postępowania przy okazji takich właśnie konkretnych zdarzeń. One dotyczą również dzieci, to o czym wspomniałam. Jednak jak rozmawiam z ratownikami, z pielęgniarzami czy lekarzami, o najtrudniejszych misjach, czy od dziennikarzy pada takie pytanie, to zawsze odpowiedź jest jedna. Najtrudniejsze są te z udziałem dzieci. Trudne scenariusze rzadko się zdarzają, ale jak przyjdzie, drodzy Państwo, co do czego, to nie ma chyba mocnego. Każdemu się te nogi trzęsą. A propos załogantów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, pozdrawiacie nas, drodzy Państwo. Jest z nami Michał Winter, były gość NT Live, ale też jest Michał Słomian. Michała Słomiana to my pozdrawiamy i nawet go tam trochę znamy. Również bardzo się cieszę, drogi Michale, że już jesteś po dyżurze, że już masz to dzisiaj za sobą, że możesz odpocząć. Pozdrów wszystkich dobrych ludzi, z którymi dzisiaj będziesz miał jeszcze okazję się spotkać, a jutro może w kolejnej pracy, w kolejnym miejscu również będziesz się mógł dzielić tymi swoimi doświadczeniami. Czy trudno jest zorganizować takie wydarzenie? Wspomniałem o partnerach. Wasz jeden, drugi, trzeci, kolejny partner, instytucje, osoby. Trudno jest zaprosić do współpracy takich przedstawicieli w związku z takim trudnym tematem. Bo nie jest to takie, no właśnie, bo to jest trudny temat o wsparciu. W zasadzie tak, dziękuję Ci za to pytanie. Na początku wydaje się to trudne, bo rzeczywiście jest to temat dosyć niszowy. Zawsze zależy nam, żeby ten program był jak najciekawszy, jak najbardziej merytoryczny, żeby słuchacze wynieśli z tego pewne wartości. I ja, przygotowując się do układania scenariusza tej konferencji, zawsze bazuję na jakichś znajomościach, na tym, że ktoś podsuwa mi kogoś, jakieś nazwisko właśnie do tego programu, jakiś temat. I to jest tak trochę jak kłębek, jak kula śniegowa, że po prostu jedna osoba nakręca drugą. Natomiast tutaj też ukłon w stronę naszych prelegentów, bo naprawdę jak już dowiadują się o tym wydarzeniu i są proszeni o udział w nim, to nie spotykamy się z odmową. Naprawdę z radością się włączają w to wydarzenie i zawsze możemy na nich liczyć. Także tutaj naprawdę szacunek i wielkie podziękowania za ich zaangażowanie, chęci i nieoczekiwanie niczego w zamian. Drodzy Państwo, dzisiaj też w jednym z wykładów co powiedział, że to chcieństwo jest ważne, więc jakby nam się będzie chciało te procedury wplatać w tą naszą codzienność, też urealniać te rzeczy, o których rozmawiamy, to będzie bardzo fajnie. Kiedy patrzysz na program, to ja dzisiaj obserwowałem Ciebie, szczególnie kiedy była rozmowa
o pediatrii, kiedy pani psycholog opowiadała o tych stanach, o tych sytuacjach związanych z dziećmi. Widziałem twoje zaciekawienie tą kwestią. Jakiś konkretny powód? Przyznam szczerze, że mnie w zasadzie interesowały wszystkie z tych Ręcznik prasowa. wykładów. Nie chcę tutaj. To nie chodzi, żeby kogoś Nie tutaj mówię tego z przekorą. Mhm. Naprawdę wszystkie są na swój sposób interesujące i wszystkie tak naprawdę dotyczą każdego z nas. Każdy z nas żyje w tym zabieganym świecie, ma takie czy inne problemy. I gdzieś tam w każdym slajdzie jesteśmy w stanie odnaleźć jakiś punkt, który nas dotyczy. Więc dzieci, tak, każdy, kto ma dzieci, pewnie z zainteresowaniem wysłuchał wykładu pani profesor, ale tak jak powiedziałam, w każdym innym też znajdowałam jakiś taki aspekt, który dotyczył i mnie. I jakaś taka lampka powinna się zapalić. Czy aby nie za szybko w tym życiu, aby może warto byłoby się pochylić nad takim czy innym zagadnieniem. Po dzisiejszym dniu, z jakim takim home message chciałabyś, żeby uczestnicy dzisiejszego pierwszego dnia udali się na kolację, potem na odpoczynek i na sen? Co powinni dzisiejsi uczestnicy tego wydarzenia zabrać dla siebie? Mieliśmy różnych dysponentów, ratowników, ratowniczki, lekarzy, chemsu, ale według ciebie, co najważniejsze chciałabyś, żeby te osoby zabrały? Ważne jest to, żeby właśnie spróbować odnaleźć w sobie problem, jeżeli on faktycznie jest. Czasem coś nam się wydaje, a chciałabym, żeby te wykłady, te wystąpienia uzmysłowiły naszym słuchaczom, że jeżeli faktycznie któreś zagadnienie dotyczy kogokolwiek z nas, to żeby właśnie nie bać się prosić o tę pomoc. Tutaj niezwykle wartościowy był pierwszy wykład pani prezes Szybowicz z Fundacji Nie Widać Po Mnie, która mówiła o metodach wsparcia dla pracowników medycznych, dla kadry medycznej. Fundacja ma naprawdę zdiagnozowany problem tej sfery psychologicznej w tych zawodach medycznych i pewne schematy czy propozycje wsparcia, z których warto skorzystać. Myślę, że to ważne, żebyśmy mieli świadomość, że o tę pomoc można prosić i są miejsca, w których można ją otrzymać. Pani prezes mówiła o takim badaniu, które oni teraz prowadzą. Był prezentowany kod QR, który on się, drodzy Państwo, pojawił w tej fotorelacji. Ja zrobiłem zdjęcie, my będziemy o nim jeszcze mówić. Na pewno redakcja się nad tym pochyli, ale właśnie pani prezes prosiła, żeby przejść przez to krótkie, proste badanie, żeby zgromadzić informacje, które są im potrzebne do tego, żeby te narzędzia budować. Dokładnie. To też ogromny apel do wszystkich medyków o to, żeby dołożyć tę swoją właśnie cegiełkę, wrzucić tam swoje doświadczenia, bo wyniki tych badań będą służyły właśnie do rozwoju tego wsparcia psychologicznego. Tak. Drodzy Państwo, pani Justyna Sochacka, rzecznik prasowy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w tym takim bardzo wyjątkowym, krótkim wejściu. Nie będziemy dzisiaj pani Justyny trzymać za długo, bo od rana na nogach, a ostatnie tygodnie to mnóstwo przygotowań z tym wydarzeniem, a to przecież jeszcze normalna praca rzecznika prasowego LPR-u. To nie jest byle co, prawda? No nie jest byle co, ale dajemy radę. Jutro przed nami również emocjonujący dzień, bo też szereg bardzo interesujących wykładów. Będziemy mówić o naszym dobrostanie psychicznym. Myślę, że też wiele interesujących głosów się pojawi. Tak, drodzy Państwo, już od 9:30 rozpoczynamy pierwszym wykładem. Czy ratownik medyczny może potrzebować ratunku? No właśnie. Wydaje nam się, że chyba tak.
I nie powinienem tego nie prosić o ten ratunek. Tak, to tutaj również pan doktor Woronowicz na pewno poruszy kwestię uzależnień. No bo w dzisiejszych czasach w zawodach medycznych, ale i nie tylko, ta łatwość w dostępie do używek powoduje, że sporo osób po nie sięga, tak? Znajduje to jako jedyną drogę czy formę ratunku dla siebie, oczywiście bardzo złudną. Dzisiaj był temat środków psychotropowych Tak, pan profesor o tym opowiadał. użytkowanych przez właśnie na własny użytek przez medyków z racji łatwości dostępu do nich. Poruszał to pan profesor Wojnar. Kolejny wykład, drodzy Państwo, znowu pani prezes Urszula Szybowicz opowie o wyspie, o wsparciu dla medyków. To kolejny bardzo ciekawy temat i bardzo się cieszę, że po raz kolejny pani prezes będzie miała okazję porozmawiać. I jako kolejna rzecz przed pierwszą przerwą kawową będzie pan doktor Paweł Rasmus. Porozmawiamy o problemie mobbingu w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dokładnie, ale to przed nami, ale myślę, że też temat warty wyartykułowania. Drodzy Państwo, kolejny wykład pani doktor Aleksandry Krasowskiej, jak stres wpływa na seks, bardzo ważna sfera naszego życia. Jestem przekonany, że pani doktor na ten temat sporo opowie. I jako kolejny wykład pan Igor Jakubowski o budowaniu swojego dobrostanu. Jako kolejna osoba, wskazówki na podstawie wybranych badań nad poczuciem szczęścia. Bardzo ładnie zatytułowane. Jestem przekonany, że ten temat będzie bardzo ciekawy. I ostatni wykład to już może pani rzecznik przytoczy, kto z nami się będzie jutro żegnał. To będzie profesor Patryk Żońca, ratownik medyczny, ale również wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. On podsumuje wyniki badań związane z zaburzeniami psychicznymi wśród ukraińskich medyków po wybuchu wojny. To również jest temat warty poruszenia, no niełatwy, ale myślę, że z chęcią wysłuchamy tych wyników badań. Z panem doktorem, panem profesorem miałem już okazję raz się spotkać, rozmawiał z nami, nawet się podpisał na naszym banerze, co też dzisiaj uczyni pani rzecznik prasowa. Mam nadzieję, że dziś się tutaj uda namówić. Nie wiem, przyjemnością. Mam nadzieję. Jeżeli zasłużył. Tak, dajcie znać, drodzy Państwo, w komentarzach, ale u nas tak jest, że jak już ktoś się odważy usiąść do rozmowy ze mną, to już to jest taka, nie chcę powiedzieć, że to jest nasza płachta, to jest nagroda, ale dla nas wielkie szczęście i radość. Gdybyśmy się przesunęli do dnia jutrzejszego, nie wiem, czy uda nam się zrobić jutro ten taki kropkę na i postawić, żeby zrelacjonować Państwu samo zakończenie wydarzenia. To z czym, droga Justyno, chciałabyś, żeby ci wszyscy uczestnicy z tego wydarzenia, 9. ogólnopolskiej konferencji mają wyjechać, to z czym powinni wyjechać? Już trochę opowiedziałaś po dzisiejszym dniu, a jutro, gdybyś miała to podsumować, to jakimi słowami? I jeśli chodzi właśnie o kadrę zarządzającą, to unaocznienie tego problemu, pokazanie, że to wsparcie psychologiczne jest niezbędne w pracy zespołów ratownictwa medycznego, poszczególnych członków tych zespołów, że to obcowanie codzienne z traumą naprawdę nie przechodzi bez echa wśród tych ludzi. Jeżeli chodzi o poszczególnych członków zespołów ratownictwa medycznego, to żeby nie bali się diagnozować swojego dobrostanu psychicznego, tak? Żeby nie bali się prosić o pomoc, jeżeli w pewnym momencie zderzają się ze ścianą, doświadczają takich czy innych negatywnych emocji. To chyba najważniejsze przesłania z tej konferencji, a do Państwa, drodzy widzowie, apel, aby zasilać swoimi głosami właśnie ankietę prowadzoną przez Fundację Nic po mnie nie widać. Będziemy o tym na pewno dużo mówić, a jak uda mi się jutro panią prezes jeszcze złapać, to z największą przyjemnością zaproszę ją do rozmowy w Entalive, żeby rozłożyła na czynniki pierwsze te kwestie, o których dzisiaj mówiła, bo aż się chciało słuchać więcej, ale jutro okazja. Pani prezes będzie jeszcze raz z nami. Chciałem ci bardzo podziękować.
Za to, że ci się chce. Dziękuję. Za zwycięstwo. Trzymajmy kciuki, żeby i za rok mi się chciało. Właśnie, 10. edycja. Jubileuszowa. Już sobie wymyśliłaś coś? Jeszcze nie. Jeszcze żyję dzisiejszą i jutrzejszą. Pojutrze zacznę myśleć. Właśnie, bo to nie jest tak, drodzy Państwo, że to będzie leżało w pół roku albo 8 miesięcy i dopiero No się nie. nasza pani rzecznik porwie do pracy. Nie, nie ukrywam, że już tam sobie pewne szufladki w głowie odsuwam i coś tam w nich kolekcjonuję. Ale to jeszcze chwilę. Dajmy sobie odetchnąć. Drodzy Państwo, ja przepraszam tak dzisiaj bez zapowiedzi, ale ja w takich wydarzeniach bardzo na żywo to nigdy nie wiadomo, kogo się uda nam złapać. I od samego rana już komunikowałem pani rzecznik, że ja bym bardzo chciał porozmawiać dzisiaj. Ale naprawdę dzielnie tutaj pani Justyna Sochacka pilnowała, żeby wszystko szło co do minuty zaplanowanej. Posłuch masz, bo się martwiłaś, że cię nikt nie słucha, ale jak tam nogą tupnęłaś, to wszyscy od razu przyszli. Trzeba pilnować czasów i przerw. Tak. Bardzo ci za to jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za wszystkie komentarze. Widzę, że jest Łukasz z nami, Derkacz dotarł, również akademik, również ratownik medyczny. Łukasz, zerknij na te fotografie, tam jest kilka bardzo ładnych zdjęć, dosłownie umiarkowanych prezentacji, które chcieliśmy tylko Państwu pokazać, o czym ci nasi goście mówili. A jak macie ochotę, zerknijcie raz jeszcze na ten program, kto dzisiaj występował, kto dzisiaj do nas mówił, bo może się okaże, że spośród tych osób w przyszłości spotkamy się w NT-Live, żebyśmy rozmawiali o ciekawych rzeczach. To było bardzo szybkie, bardzo krótkie, chyba jeden z najkrótszych wywiadów tutaj w ramach studia Bardzo na żywo. Dziękuję raz jeszcze moim Państwa gościem była pani Justyna Sochacka, rzecznik prasowy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Śpijcie dobrze, życzę Wam wszystkiego dobrego, a jutro, jeśli się nam uda, stryknąć fotę, napisać kilka słów, to na pewno to się pojawi w mediach społecznościowych, za co bardzo serdecznie dziękuję za tę uprawę i opiekę pani sekretarz redakcji Jagodzie Nowak. Zatem dziękuję za dzisiaj, to była wielka radość i frajda spotkać się z Państwem tutaj właśnie na konferencji ogólnopolskiej, 9. w dodatku konferencji naukowo-szkoleniowej pod tytułem Wsparcie psychologiczne w ratownictwie medycznym. Jacek Borywek, NT Live. Do zobaczenia i do usłyszenia.